Cześć! Lato już w pełni, żar leje się z nieba, a na działce trzeba coś porobić. Dzisiaj zajmę się moimi trawami ozdobnymi. To są młode trawy ozdobne, więc trzeba im poświęcić o wiele więcej czasu niż ma to miejsce w przypadku już takich starszych traw, które są w gruncie już kilka sezonów. Jeśli oglądacie moje filmiki, zapewne znacie te trawy oraz ich nazwy. Jeśli nie, no to zachęcam do obejrzenia jednego z filmików, gdzie prezentuję wszystkie ich nazwy. No dobrze, to ja zabieram się za letnią pielęgnację traw ozdobnych. Aby się dobrze pracowało, muszę te moje trawy uwolnić z trawy. No właśnie, muszę wykosić wpierw działkę, aby to wszystko miało sens. W tym moim rzędzie traw ozdobnych, miskantów konkretnie, trzeba poruszać się niezwykle ostrożnie, aby przypadkiem nie skosić tych młodych jeszcze egzemplarzy. Na początku, manewrując kosiarką, zdarzyło mi się przypadkiem nadepnąć na sąsiadującego miskanta, ale teraz mam już w głowie, że muszę bardzo uważać. Koszenie tego fragmentu działki jest zwykle najbardziej czasochłonne, właśnie z uwagi na te miskanty. Przyznam jednak, że posadziłem je tutaj z premedytacją, bo tak najbardziej mi się podobają. Prawdopodobnie w przyszłym sezonie te miskanty powędrują już na moją nową działkę, gdzie mam nadzieję będę jeszcze powiększał ich kolekcję, ponieważ muszę przyznać, że jestem naprawdę nimi zauroczony. No i tak kręci mnie kolekcjonowanie właśnie odmian miskantów. Na nowej działce mam zamiar posadzić te miskanty w nieco innej konfiguracji, a mianowicie od najwyższego do najniższego. Myślę, że tak będą prezentowały się najładniej. Tutaj widzicie miszmasz, ale jedna praca już wykonana. Jak widzicie, miskanty uwolnione są od trawy. Kolejny etap pielęgnacji letniej traw ozdobnych to odchwaszczanie. Zobaczcie na tego miskanta. Trzeba go po prostu ładnie oczyścić z chwastów. Zresztą nie tylko tego, no bo kolejne również są w tej kępce lekko, a nawet bardzo zachwaszczone. Mogłoby się wydawać, że trawy ozdobne są bezobsługowe. Jednak jeśli mamy do czynienia z młodymi sadzonkami, jest to mit, ponieważ takie właśnie młode sadzonki naprawdę potrzebują wiele działań, aby w przyszłości stać się właśnie bezobsługowymi. No ale o tym jeszcze opowiem, a na tą chwilę zabrałem się za odchwaszczanie tej kępki. Zobaczcie, tutaj w tej kępce rośnie sporo chwastów. No i aby te chwasty nie podbierały miskantom wody, należy je usunąć. Jest to zabieg szczególnie ważny latem, kiedy rośliny potrzebują bardzo dużo wody. Oprócz tego możemy sobie troszkę spulchnić glebę, tak jak właśnie tutaj widzicie, tworząc taki lekki dołek, aby spadająca z nieba woda, czyli padający deszcz, gdzieś tam się osadzał i tak lekko spływał do tego dołka, nawadniając roślinę. To jest fajne rozwiązanie. Zobaczcie, zabieg odchwaszczania z jednoczesnym wykonaniem dołka wokół rośliny już wykonany. Wygląda to nawet estetycznie, a przede wszystkim jest
praktyczne. Tak powinno to wyglądać. Jeszcze tutaj jedna z mniejszych traw, a ja przejdę jeszcze do Miscanthusa lutario ripariusa, ponieważ on wymaga takiej szczególnej uwagi ze względu na zasychające te dolne części rośliny, które tak dla estetyki powinno się usunąć, eksponując łodygę. Miscant lutario riparius rozpoczyna swój wzrost dosyć wcześnie, wtedy, gdy jeszcze są przymrozki. No i wydaje mi się, że te suche części rośliny zmarzły. Zmarzły kiedyś tam na początku wiosny, gdy miskant już był metrowy, no i tak to właśnie wygląda. No i kolejny zabieg, bardzo ważny latem, w przypadku młodych sadzonek traw ozdobnych. Podlewajcie swoje trawy, ponieważ one naprawdę potrzebują dużo wody. No, może nie aż tak bardzo dużo, żeby nie gniły korzenie, ale jeśli jest sucho, no to powinniśmy podlewać trawy przynajmniej raz w tygodniu. Tak jak tutaj widzicie, najlepiej do takich dołków. Moja pielęgnacja letnia traw ozdobnych zakończona sukcesem. Zobaczcie, jak zyskał na atrakcyjności ten właśnie rządek miskantów, młodych miskantów. Powtórzę, ponieważ zaraz się odwrócę, by pokazać Wam już takie dorodne miskanty, które już znacie, jeśli oglądacie mój kanał Jak fajnie mieć ogródek. No to spójrzcie. Tutaj po lewej stronie Miscanthus strictus. Już niemal osiągnął docelową wysokość, ale uwierzcie mi, jeszcze troszkę urośnie. Tak samo jak Miscanthus giganteus lub Miscant ballerina. To właśnie ta kulka. No i tych miskantów nie trzeba pielęgnować, ponieważ są one samoobsługowe. Trzymajcie się. Cześć!